Dzień dobry. Dziś ponownie film z Legendem. Jednak na samym początku tego filmu będzie Deus 2 przez chwilę. Dlatego, że jestem na moim górskim polu testowym, z którego myślę, że widzieliście ostatni film, w którym Legend nie za bardzo polubił się z tutejszym gruntem, tak można powiedzieć. Jego wykrywalność celi w tej zielonej linii, czyli celi na 21 cm, była słaba. Tak więc postanowiłem dziś pokazać Wam, czy można zrobić coś więcej. Jest to taki troszeczkę eksperyment. Pokombinuję coś z ustawieniami. Zrobię to, co potrafię najlepszego, by coś uzyskać, coś wycisnąć z tego Legenda. Czego brakowało w ostatnim filmie? Brakowało punktu odniesienia i dziś wziąłem ze sobą Deusa 2, by ten punkt odniesienia mieliby, żebyście go po prostu mieli. Żebyście mieli punkt odniesienia do tego, jak wykrywacz działa tutaj. Użyję programu podstawowego, głównego, z paroma korektami. Będą one dotyczyły dyskryminacji. Myślę, że 7 tutaj wystarczy. Będzie pitch, który jest tutaj bardzo dobry w Deusie i często go używam. Jak ja to mówię, jest pitch, jest impreza. Czułość. Może zostawię tą fabryczną. Frequency Max 24. Głośność żelaza zostawię. Reaktywność 2,5. Tu tak trójka też mogła być, ale 2,5 myślę, że jest taka bardziej, jak to się mówi, uniwersalna. Resztę zostawię. Natomiast tutaj w panelu audio ustawię filtr na 0, bym uzyskał troszeczkę lepszą definicję audio. Co do gruntu, to grunt stability pozostawię na 2. Ustawienia, można powiedzieć, bardzo takie proste, można powiedzieć nawet uniwersalne. Strojenie do gruntu. On się tu stroi gdzieś na 86. No jest 86. I teraz tak, 3 cele. Cel pierwszy, stabilność wykrywacza. Jest zbyt stabilny, nie? Cel pierwszy. Powoli i szybko jest, prawda? Stabilność, jak widzicie, bardzo dobra. To była moneta miedziana, teraz będzie moneta srebrna. Audio bardzo dobre. 77-78 ID. No i ostatni cel to obrączka. O, tu jest. Obrączka, która jest wykrywana bardzo dobrze. Obrączka jeszcze powoli. I szybko. Dobra, mieliście mniej więcej okazję zobaczyć, jak to wygląda w Deusie, a teraz Legend. Czasami się mylę w klawiszologii, to dlatego, że istnieje coś takiego jak pamięć mięśniowa czy palcowa, można powiedzieć, i jak się ma więcej tych wykrywaczy, to później ta pamięć zawodzi i może się pomylić. Myślę, że mi to wybaczycie. Tak, myślę, że ten program pole tutaj będzie ok. Jesteśmy na polu. Temat, myślę, że trzeba będzie zrobić, dotyczący porównania pole i parku. Czy są w ogóle jakieś różnice, jak ja to widzę? To może kiedy indziej, więc to będzie temat na inną rozmowę. Co do multi. Myślę, że multi zrobimy multi 1, żeby było. Czułość pozostawię na tym poziomie 22 na razie.
Tak by te ustawienia były tak jak najbardziej, można powiedzieć, uniwersalne, podobnie jak w Deusie, prawda? Będą to również ustawienia, które działały bardzo dobrze na tym moim polu testowym, tym łatwym. Co do filtrów, Iron Filtr 0, Iron Stability 3, Bottle Cap 0, GS 0, DT 0. Tak, no i tyle, nie? Co do pozostałych tutaj ustawień, które są ważne jakby, jest multiton. Strojenie do gruntu, mniej więcej w tym samym miejscu. Dwanaście. Dobra, no i zaczynamy. Cel pierwszy to moneta miedziana. Więc moneta miedziana jest wykrywana jako żelazo, czyli jako mineralizacja. Tu podobnie. Tu czasami się, myślę, obrączka przebije. To jest tryb, który pokazywałem Wam ostatnio, więc nie będę się tutaj wiele zatrzymywał. Co zmienię? Zmienię z all metalu na grunt. Cisza. Cisza. Tu można powiedzieć, że jeden sygnał. Kolejna zmiana to będzie, jeszcze raz, chwila. Multi 1 było. Ferrous. No nic z tego, tu się to akurat nie udało. Teraz tak, te monety wcale nie są głęboko. Wybaczcie, bo się ze mnie leje, znowu jest gorąco. I to jest zastanawiające, czemu wykrywacz ich nie widzi. Istnieje taka możliwość, że wykrywacz, myślę, że to G będzie tutaj najlepsze. Już znaleźliśmy jedno ustawienie, które wydaje mi się, że jest najlepsze, czy jest dobre. Czasami występują takie sytuacje, że grunt jest hot, czyli wykrywacz ma zbyt dużą moc, żeby go spenetrować. To jest taki system długich świateł we mgle. Za dużo mocy powoduje to, że to się nie przebija po prostu, a odbija. Więc spróbuję podnieść cewkę troszeczkę wyżej nad celem. Jednak nie ma różnicy. Blisko, szuram, podnoszę, nie ma. To może w takim razie czułość jest zbyt nisko. 29 myślę, że za dużo. To 26. Wysoka czułość również nic nie da. Więc nie tędy droga, można powiedzieć. Nie jest to kwestia mocy, a sposobów, w jaki wykrywacz wykrywa. Więc myślę, że jeszcze co zrobię, to ustawię tą czułość nisko. Ja Wam powiem, że niska czułość myślę, że kierunek niskiej czułości jest kierunkiem bardzo ciekawym. Czułość 18.
Ciekawe, nie? Uzyskuje prawidłowe ID celu przy czułości 18. Czy uda mi się zrobić to tutaj? Uzyskuję bardzo dobrą odpowiedź. Więc myślę, że znalazłem już pewną ciekawą sprawę dotyczącą czułości w tym miejscu. Czułość 22 była czułością za wysoką, a 26 było zbyt wysoką. Więc mam ustalony pewien parametr już, to znaczy dwa parametry, bo mam ustawiony już wzorzec gruntu, nie all metalu, i mam ustawioną czułość na niską, na 18, której a propos często używam. Teraz tak, sprawdzę, czy Multi 2 będzie tutaj działało lepiej. Ponownie dostroję wykrywacz na Multi. Stroję się troszeczkę wyżej i spróbuję tutaj powalczyć z tymi celami. A na Multi 1 dobra, na Multi 1 tam jest lepiej, a tutaj, czyli moneta srebrna, bo tutaj ta pierwsza to jest moneta miedziana na 21, a tu jest moneta srebrna. Multi 1. Myślę, że Multi 1 jest lepsze. Minimalnie, to są wszystko aptekarskie sprawy, można powiedzieć, ale już do czegoś tutaj dochodzę powoli. Kolejną sprawą, jaką tutaj będę chciał zrobić, to kwestia reaktywności. Spróbuję reaktywność na 3. Nie jest źle. Ale to jeszcze, myślę, że takiej wielkiej różnicy nie ma. Cóż, reaktywność, przepraszam bardzo, recovery speed na 6. Nie, raczej recovery speed na 6, myślę, że nam to wszystko zepsuła. Więc myślę, że ta 4 będzie tutaj dobrą opcją. Co do filtrów, myślę, że pozostawię filtry żelaza na tym poziomie, którym są, natomiast zajmę się Deep Target ID. Deep Targets ID, ustawienie, które zgodnie z instrukcją ma służyć właśnie takim celom, gdy cele głębokie stają się celami żelazistymi. To dokładnie piszę w instrukcji. Więc na początek skala jest do 6, ustawię na 3. Jaki będzie efekt? No nie wiem. Wydaje mi się, że słyszalność jest cichutko, ale wiele mi to chyba nie zmienia. Tu myślę, że jest delikatna poprawa i ostatni cel, czyli obrączka. Troszeczkę się audio zmieniło. Myślę, że jest wykrywana. Dobra, drążmy temat tego filtra, dam go maksymalnie, ale pierwsze, co muszę sprawdzić, to stabilność gruntowa tego wykrywacza. Stabilność gruntowa na ustawieniu 6 i czułości 18 jest całkiem rozsądna, czyli praktycznie bardzo dobra.
No to więc pierwszy cel, czyli moneta miedziana na 21. Myślę, że osiągnąłem najlepszy wynik z możliwych na tym celu, bo mam prawidłowe ID i wykrywalność. Moneta srebrna, mam wykrywalność. Obrączka srebrna, mam pełną wykrywalność. Teraz to wszystko powtórzę z podejścia, czyli w sposób bardziej naturalny, a nie punktując cele. No jest ciężko. Teoretycznie cel zostałby wykryty. Ten cel ostatni bez problemu z podejścia można by wykryć. Co ja jeszcze mogę tutaj zrobić? Korci mnie, żeby podnieść tą czułość mimo wszystko do 20, bo chyba trochę tej mocy za mało jest. Bardzo dobrze, z podejścia. Jakieś tam zaczepienie jest, prawda? Wszystkie cele wykryte. No więc wracam do problemu czułości i tym razem ustawię tą czułość na 24. Czy mi to pomoże? Pierwsza, stabilność gruntowa. Jest znośnie w tym gruncie. Mimo że Deep Target ID mam ustawione na 6. Wiecie co? Nie podoba mi się ta czułość. Jest zbyt mocna. To nie jest to, co było poprzednio, więc to 22. To jest taki, myślę, w sam raz. Drugi cel to był... I teraz obrączka. Dobra. Tyle uzyskałem. Co jeszcze mogę tutaj sobie, że tak powiem, usprawnić? Oj, przepraszam. Jak ja to mówię, jest pitch z imprezy. Zobaczymy, jak to będzie na pitchu, bo pitch zawsze, znaczy w wielu wykrywaczach, na przykład w Deusie, jest dobrym rozwiązaniem. To była moneta miedziana, teraz będzie moneta srebrna. Myślę, że do wyciągnięcia. Tu jest doskonale. Myślę, że z tym pitchem to nawet te multi działa tutaj całkiem, że tak powiem, fajnie i nie wiem, czy jest sens to zmieniać. Działało to bardzo fajnie. Cóż, no tyle się udało, prawda? Więc myślę, że odniosłem pewien sukces, bo z wykrywacza, który był, można powiedzieć, wykrywaczem niedziałającym, zbudowałem wykrywacz, który działa znacznie lepiej. Może nie jest to idealne, może nie jest to Deus 2, ale jest potencjał i ten wykrywacz w jakiś sposób te cele zaczął mi wykrywać. Najważniejsze dla Was, żebyście nie zostawali i nie na przykład porzucali jakiegoś wykrywacza, dlatego że coś tam nie działa tak, jak powinno być. Zawsze trzeba pokombinować, pokręcić i dojść do jakichś wniosków. Myślę, że
jeśli chodzi o mnie, to na przykład stworzyłem sobie pewne ustawienia na ten teren i w tym terenie te ustawienia będą działały. Co będzie u Was, nie wiem. To wszystko zależy od Was i od Waszych terenów i od Waszych celi, poszukiwań. To tam musicie badać swój wykrywacz, a możecie się posłużyć moim sposobem, że tak powiem, a nie kopiować moich ustawień, bo to zwykle bywa złudne i błędne. Tak. Poprzedni film, w którym pokazałem, że ustawienia tak naprawdę bardzo uniwersalne, które działały na pierwszym polu testowym, tutaj zawiodły całkowicie. Jednak jestem w stanie dzięki ustawieniom Legenda ten wykrywacz poprawić. Muszę to powiedzieć, że Deus na tych ustawieniach w obydwu miejscach działa doskonale, więc są to ustawienia, można powiedzieć, bardziej uniwersalne. To są ustawienia, które działają i na pierwszym, i na tym polu testowym bez żadnego problemu i nie trzeba tutaj wiele kombinować, myślę. Kwestia Deep Target ID. To naprawdę z mojego punktu widzenia, ja bym to nazwał korekcją kamieni magnetycznych. W tym terenie to ustawienie działa bardzo dobrze i nie powoduje tak zwanych falsów gruntowych. Jeśli jesteście dobrymi obserwatorami, to w moim filmie zauważylibyście działanie tego filtra Deep Targets ID. Wystarczyło tylko dokładnie obejrzeć film. W filmie dotyczącym ustawienia Beast Mode sprawdzałem stabilność gruntową. Sprawdzałem ją na filtrze Deep Targets ID na 0 i sprawdzałem na ustawieniu 6. W ustawieniu 0 false gruntowe były sygnałami żelazistymi, były sygnałami niskiego tonu. Natomiast przy ustawieniu 6 te zaburzenia gruntowe, czy te mineralizacyjne zaburzenia zmieniały się na tony wysokie. Tak więc w tym środowisku prawdopodobnie by mi ten wykrywacz popiskiwał i wykrywałby wszystkie te zaburzenia, czyli hodroki, na bardzo wysokim tonem. Natomiast w tych gruntach, które macie tutaj, to ustawienie działa bardzo dobrze, dlatego że nie powoduje tych wysokich pików. Myślę, że także pomogło ustawienie tutaj tej dyskryminacji, czy tego wzorca z O-metalu na wzorzec G, bo wtedy sygnały gruntu zniknęły. Często mylimy sygnały gruntu z sygnałami żelaza i w tym przypadku niskie tony to były sygnały gruntu, a nie żelaza. No cóż, no myślę, że na dziś to wszystko. Taki krótki film. Myślę, że trzeba tylko taką lekcję zapamiętać, by nie porzucać jakiegoś wykrywacza, dlatego że gdzieś tam zobaczycie u kogoś, że coś nie działa. W Waszych rękach, w Waszych terenach i przy Waszych umiejętnościach to wszystko się może zmienić i z tego wykrywacza można jeszcze sporo wycisnąć. Ja jestem z wyniku zadowolony. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia.